Witam Was serdecznie w części praktycznej, w odcinku, w którym będę pokazywać, co robię w końcówce czerwca i na początku lipca. Ogólnie można przeprowadzić te zabiegi również później, ale ja zaczynam dosyć wcześnie, dlatego żeby te rośliny się rozrosły, nowe sadzonki się ładnie przyjęły, a na jesień można już przesadzić w inne miejsce. I tak musiałabym to zrobić w lecie, dlatego że niektóre z bylin i bardzo się rozrosły i zamiast wyrzucać na kompost, zamiast gdzieś sobie tu obcinać i po prostu nie skorzystać z tych nowych sadzonek, które mamy bez żadnego płacenia, no szkoda. Więc to jest dobry czas, że jednocześnie robi się praktycznie porządek w ogrodzie, na ścieżkach i dodatkowo się robi sadzonki. Będę dzielić żurawki, ubiorka, floksy. Jeszcze znajdę może coś innego, w zależności jeszcze czy zmieści się w czasie odcinka, bo nie chciałabym przedłużać. Najlepsze są jednak takie kilkunastominutowe, widzę z oglądalności, więc dlatego zaczynam. Raz w sezonie poprawiam obrzeża trawników, wtedy stwarzają taki bardziej estetyczny, elegancki wygląd, poprawia się odbiór wizualny. Poprawiam też cegły, które nie są przymocowane, tylko w zależności od tego powiększa się robata, wtedy przesuwam cegły w jakąś stronę. Jeżeli mam taką cięższą glebę, gdzie nie mogę się wbić, używam szpadla takiego ciężkiego. Wtedy po prostu przecinam jakąś tam taką bryłą korzeniową. Bo wiadomo, to nie jest jakaś trawa, tylko też są perze. Tutaj wszystko jest zbierane. Tak, był kiedyś trawnik, ale on mi poniszczyły nornice, kiedy były krety, więc zostało to, co właściwie teraz mam obecnie. Ja tej ziemi nie wyrzucam, bo widać, i nawet nie otrzepuję jej, dlatego że będę ją składować w innym miejscu, tak że ona się przerobi i za jakiś czas użyję na rabaty. Od razu inaczej to wygląda. Cegły są uporządkowane, obrzeża też zrobione i tak łatwiej jest też kosić, więc głównie o to mi chodziło, żeby było łatwo skosić wyrastającą tą trawę. Ona nawet to nie jest jakaś trawa, nie wiadomo jaka, bo to jest dużo mchu. Jest też cień, więc ten mech się dobrze rozwija. Gleba też nie ma odczynu takiego zasadowego, więc to też ma wpływ na rozwój w tym miejscu mchu. Ale zupełnie inaczej to wygląda. Trochę tych obrzeży mam. Oh my god. Niektóre są takie, jakieś perze, naprawdę ciężko je wyrwać. To późno wysiane nasturcje, astry, lwie paszcze. No zobaczymy, co z nich będzie. Tutaj będą nowe sadzonki irysów. Tak, wystarczy je. Poobcinam je teraz i będę w inne miejsce sadzić. Na liściach irysów niestety rozwinęła się grzybowa plamistość liści. Czasami jak są takie bardzo duże, silne opady deszczu, one powodują, że ten patogen rozwija się szybciej. Szlachetne odmiany irysów właśnie są na to narażone, w przeciwieństwie do takich dzikich irysów, które rzadziej chorują właśnie w ten sposób. Jedynym takim lekarstwem to jest teraz wycięcie tych takich liści i na pewno nie kompostowanie ich, bo to spowoduje, że ten patogen będzie dalej się dobrze trzymał w ziemi i później zarażał rośliny. No i opryskam jakimś grzybobójczym środkiem. Takie plamki brązowe, najpierw takie żółte, potem brązowieją. One nie spowodują jakichś strat w roślinie, ale na pewno, jeżeli te liście obetnę szybciej, to one nie będą gromadzić zapasów w swoich tych kłączach, ale szpecą bardzo, więc po prostu je wycinam. Będę opryskiwać
tutaj siarką organiczną. Jest dobra na zwalczanie chorób grzybowych. Tutaj obcinałam dosyć mocno spryskam. Też ziemię, tak, bo w niej są też patogeny. I tam jeszcze można spryskać też pomidorki, ogórki, chyba to też zrobię tak profilaktycznie. Popryskam jeszcze różyczkę. I tutaj ja jestem bez rękawiczek, bo to jest ekologiczny środek. Preferuję ekologiczne środki, jeżeli mam wybierać, jeśli można, bo nie chcę niszczyć fauny, która jest również pożyteczna. I ten bukszpan. Jeżeli widzieliście w ostatnim odcinku, jak on wyglądał, warto zobaczyć, to powiem Wam, że myślałam, że on już nie odbije, ale popryskałam go właśnie siarką, też roztworem mydła szarego i widzę, że ładnie się wziął, ale profilaktycznie trzeba by było spryskać, jak się tylko pojawią pierwsze objawy ćmy bukszpanowej, bo ona kilka razy w roku składa jaja i to ogromnej ilości, więc też należałoby zrobić taki oprysk. Te bukszpaniki były naprawdę w bardzo złej kondycji i widzę, że popryskałam też roztworem mydła, siarką, wtedy ten może bukszpanowe ćmy nie czuły, że tu bukszpan i zostawiły go w spokoju. Widzę, że już teraz coraz bardziej ma więcej zielonych przyrostów. No i jest nadzieja, bo chciałam już wykopać. Ale odbijają. Bardzo dobrze. Cieszę się. Tutaj, jak widzicie, rozrósł się bardzo floks szydlasty i żeby go nie wyrzucać, to po prostu go rozmnożę, obetnę, rozmnożę do innych doniczek. Teraz to jest dobry czas, bo i tak muszę tutaj zrobić przejście. I przygotowałam już sobie doniczki, tak, i tu wytnę tam, gdzie mi przeszkadza. I tu można zobaczyć, jak to wygląda. Też mają te korzonki. Jest nawet lepiej, bo się zagęszczą. Tu nie będą takie place, takie wyłysiałe, więc dlatego warto przeprowadzać ten zabieg. Akurat po kwitnieniu tu się ładnie zabliźni, nowe się utworzą, a my będziemy mieć nowe sadzonki. Jedną taką kępę włożę sobie tu do jednej doniczki, tylko najpierw odsypię trochę tej ziemi. Tak, w ten sposób ugniatam, później jeszcze troszeczkę ziemi dosypię. O, naprawdę się ukorzeni. I wiązkami po prostu to robię. Tutaj też są z korzonkami niektóre, więc też już są, właściwie tylko włożycie do ziemi i już rosną. To samo dotyczy ubiorka wiecznie zielonego, on już w końcu przekwitł, ale bardzo długo kwitł i też tutaj wychodzi na ścieżkę. Ja go w ogóle odmładzam w ten sposób, że go co jakiś czas mocno przycinam. W ten sposób obcięłam również tak wzdłuż ścieżki ubiorka wiecznie zielonego. Tu natomiast on nie ma, te obcięte pędy nie mają takich korzonków, natomiast też się bardzo łatwo ukorzeniają. Więc w tym roku ja obcinam tylko tutaj tą granicę, tak żeby po prostu też zagęszczała się i żeby nie wychodziła na ścieżkę, a jednocześnie żeby było widać kamienie, które są tutaj ozdobą. Dzięki temu on się odmłodzi, potem go przytnę jeszcze bardziej, ale na razie do celów takich rozmnażania wystarczy mi to, co mama, nawet za dużo jest. Tu na ścieżkę wyszedł mi kolejny floks szydlasty. On jest w takim pięknym karminowym kolorze, więc go też podzielę. Pokażę Wam, jak będę odmładzać tę żurawkę. Dzięki temu otrzymam nowe sadzonki, a ona będzie atrakcyjniej wyglądała. Przygotowałam doniczki z ziemią uniwersalną. Pomieszałam z perlitem, takimi białymi granulkami. I to będę odrywać
Sobie można tu pomóc sobie też nożem, ale spróbuję to oderwać, żeby mieć taką piętkę. O, w ten sposób sobie oderwałam i taką wsadzam do doniczki z ziemią. Drugą oderwę sobie też tutaj, gdzieś niżej. Tu ma też już kwitnie, więc też niech ona kwitnie, więc szkoda mi też kwiatów odrywać, ale spróbuję, może też nie najlepszy moment, żeby to przeprowadzać, ale teraz akurat mam czas na to. I tutaj tak, następną odrywam. I tu mam tak wyglądającą. Te liście dolne oderwę. Jeden jest taki zeschnięty i mam drugą, czy to widać, mam drugą sadzonkę. Ona tak wygląda. I teraz pozostaje mi tylko włożyć do ziemi. Zrobię sobie dołek. No i wkładam ją w ten sposób. Można podrywać te liście, ale ja tego nie robię, żeby więcej ran nie było na tej roślince i tak robię z kolejną. Ważne, żeby postawić w półcienistym miejscu, takim, żeby też zachowana była wilgoć, wilgotne podłoże cały czas, no i czekać aż się ukorzeni. I w ten sam sposób rozmnożę tierelle, jeszcze zostały mi doniczki, tu one rosną w takiej grupie, tu wystarczy tak oderwać tak samo albo przeciąć. Tu akurat widzę, że można przeciąć, bo jest dosyć już taki starszy pęd. Tu mam przecięte, ona tak wygląda i też ją włożę do doniczki, tak żeby puściła korzenie. Tu widać, że jest taką kępkę, można by posadzić do doniczki albo w inne miejsce i już jest rozmnożona ta żurawka, natomiast, że ona rośnie tylko jedyna w moim ogrodzie, to podzielę na dużo więcej tych cząstek, czyli każda to takie jakby odchodzące, takie właściwie pędy, to będę rozdzielać i do doniczek. Czyli będzie tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, naprawdę jest tego sporo. Ta będzie dosyć prosta, bo tu odłamuję jedną i tak po kolei. Miodową i tutaj nie da się oderwać, bo ona już ma takim zgrubiałym pędzie. Wezmę, obetnę w ten sposób. O, już mam obciętą. I tutaj też można podzielić na 3 do 3 doniczek, czyli jedna, druga, trzecia. Oderwę takim samym sposobem, jak pokazywałam przy żółtej. Tutaj akurat jedną ręką trzymam telefon do nagrywania, w drugim to jest mi trochę trudno. Tutaj posadzone już doniczki. Wyszło mi więcej niż kilka, ale już jak takim hurtem sadziłam. Teraz tylko wystarczy podlać, oczywiście bardzo ważne, i odstawić w cień. W tym roku akurat rozsadzałam bardzo żurawki, chciałabym mieć jej więcej, bo ona ma zimą zielone liście, tak one nie przymarzają, więc stanowią taką dekorację jesienno-zimową. Cały czas produkuję gnojówki z roślin, bo teraz jest bardzo duże zapotrzebowanie latem, kiedy bujnie rosną, potrzebują azotu, fosforu, potasu, tak żeby mogły dobrze rosnąć. Tutaj rozchodniki bardzo się rozrosły, ale widzę, że tu też dotarły pająki ze swoimi pajęczynami. Akurat tutaj jest mniej, ale tam, gdzie było bardzo dużo, ja już trochę zaczęłam likwidować, ze względu na to, że tak estetycznie mi to nie odpowiadało. Nie jestem przeciwna pająkom, bo one mają też pozytywną rolę w ogrodzie, ale trochę było za dużo. Dziękuję, że dobrnęliście do końca odcinka. Jeżeli się podobał i porady praktyczne się podobały, przydadzą się Wam, to poproszę o lajka. Jeżeli macie jakiś temat, który chcielibyście poruszyć, to zapraszam w sekcji komentarzy. Do widzenia, do zobaczenia.